Bestsellerowa książka Zagrajmy jeszcze raz i magazyn Arn.eu już w sprzedaży. Każdy zakup wspiera działanie naszej redakcji. Chyba każdy, kto nie przesiedział życia w chacie pustelnika, słyszał o klockach Lego. Prawdopodobnie najsłynniejsza duńska marka na świecie, której produkty potrafią nie tylko zapewniać zabawę i rozwijać kreatywność, ale też przyczyniać się do bólu stóp i powodować nieprzyjemne spotkania z podłogą, opanowała świat wiele dekad temu i po dziś dzień utrzymuje swoją pozycję. Wraz z rozwojem technologii zdającym się spychać tradycyjne zabawki na boczny tor, klockowe imperium postanowiło nie być bierne i rozpoczęło ekspansję na uniwersa cyfrowe, w tym najbliższe naszym sercom gamingowe podwórko. Początkowo na rynku ukazywały się tytuły powstałe na podstawie marek własnych. Wkrótce postanowiono pójść o krok dalej i wykorzystać licencje partnerskie sygnujące fizyczne zestawy klocków. Jedną z takich ikon popkultury były Gwiezdne Wojny i to właśnie wirtualne połączenie plastikowych budowli i opowieści o międzygalaktycznej walce dobra ze złem stało się punktem wyjścia dla jednej z najpopularniejszych serii gier wideo w historii. 20 lat temu, 29 marca 2005 roku, do sklepów w Ameryce Północnej trafiła LEGO Star Wars The Video Game. Dziś opowiemy Wam o kulisach jej powstawania, zawartości, różnicach sprzętowych oraz o sekretach i treściach przepuszczonych przez niszczarkę. Tylko czy aby na pewno? Zapnijcie pasy, odpalamy hipernapęd! Za cały plastikowo-programistyczny związek odpowiedzialna jest firma Traveler's Tales, dziś deweloperska gałąź grupy TT Games z siedzibą położoną w brytyjskim Knutsford. Studio, założone w 1989 roku przez Johna Bartona i Andy'ego Ingrama, wyróżniało się umiejętnością wyciskania ostatnich soków z ówcześnie panujących sprzętów i bardzo szybko przykuło uwagę przedstawicieli elity świata kultury i rozrywki. Już 5 lat od powstania firmy na rynku ukazała się produkcja pod tytułem Mickey Mania – The Timeless Adventures of Mickey Mouse, wydana przez Sony. W kolejnych latach brytyjski deweloper współpracował z takimi gigantami jak Activision, Disney czy Sega. To spod ręki opowieści podróżników wyszły m.in. Sonic R, Sonic 3D Blast, Toy Story 2 Buzz Lightyear to the Rescue, Buzz Lightyear of Star Command czy Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Jak widać, nie są to tylko ci goście od LEGO. Na początku XXI stulecia firma została zaproszona do współpracy przez LEGO Interactive. Celem kooperacji było, nomen omen, zbudowanie produkcji opartej o markę duńskiego giganta. Pomysłodawcą plastikowej przygody w rzeczywistości Rycerzy Jedi był Tom Stone, przedstawiciel pionu menedżerskiego partnera TT, który miał pełnić także rolę wydawcy. Jednym z problemów LEGO jest ich delikatna abstrakcyjność. To, co przyciąga geeków, kliniczna systematyzacja, jest piękne, ale i chłodne. Gdy zastanawialiśmy się nad miejscem, które zainteresowałoby najmłodszych i gdzie najlepiej zaangażowalibyśmy ich wyobraźnię, jasnym było, że tylko jedno z uniwersów górowało nad pozostałymi. Pełne akcji i wspaniałych postaci, którym mogliśmy dać nowe życie. Mówię oczywiście o Gwiezdnych Wojnach. Tak, pierwsze kroki wspomina kolega z pracy Stone'a, Jonathan Smith, jedna z najważniejszych osób pionu kierowniczego całego przedsięwzięcia. To był wszechświat, w którym chcieliśmy tworzyć grę. Potem musieliśmy już tylko wydestylować eksperymenty, którymi bawiliśmy się w ramach naszego wyobrażenia kluczowych charakterystyk LEGO. Że gra powinna być wciągająca, wieloosobowa, pełna różnorodności i niespodzianek, przystępna oraz nie karająca za błędy i z rozwiniętą strukturą nagród, opowiadał Brytyjczyk. Wkrótce po rozrysowaniu pierwszych szkiców i wizji wszystko było gotowe do inauguracji procesu produkcyjnego, który wystartował na początku 2003 roku. Jakże kontrastujące do pojawiających się współcześnie informacji o mobbingu, crunchu i innych dramatycznych kulisach życia w świecie game devu są słowa Smitha o przebiegu prac.
Praca nad grą była czystą przyjemnością. Nigdy nie brałem udziału w projekcie, który przebiegałby tak gładko jak ten. Od samego początku mieliśmy znakomite wsparcie zarówno ze strony firmy LEGO, jak i organizacji Lucasa. Nasz zespół pracował na dojrzałej, autorskiej technologii. Dzięki ich staraniom ominęły nas typowe problemy związane z eksperymentowaniem, które często utrudniają kreatywną pracę nad grą. Szczerze mówiąc, prostota pomysłu, bezpośrednie podejście, jakie do niego zastosowaliśmy oraz koncentracja, jaką każdy wniósł do tego projektu, wiedzieliśmy, co chcemy zrobić i pozostawało tylko to zrealizować. Wystarczyło doprowadzić to do końca. Mimo wszystko pewne zawirowania miały miejsce. Jeszcze zanim pierwsze oficjalne komunikaty o egzystencji produktu przedostały się do przestrzeni publicznej, zmianom uległy plany wydawnicze. Duński gigant zdecydował się odejść od bezpośredniego udziału w tworzeniu i publikacji gier komputerowych, w związku z czym swój żywot zakończyło LEGO Interactive. Puste miejsce zostało szybko zajęte przez Giant Interactive Entertainment, świeżutkie dziecko byłych pracowników klockowej instytucji z Tomem Stone'em i Jonathanem Smithem na czele. LEGO Star Wars The Video Game została ujawniona podczas San Diego Comic-Con 2004 i zaskoczyła opinię publiczną. Na targi przygotowano grywalne demo produkcji. Już wtedy obserwatorzy zwracali uwagę na wyróżniające się cechy tytułu. Jednym z najważniejszych punktów w planie działania deweloperów było pozwolenie graczom na wspólne przemierzanie przygody. Tak narodził się system kooperacji, dzięki któremu znajomy, dziecko, rodzic czy dowolny inny zainteresowany osobnik mógł dołączyć do zabawy w dowolnym momencie, wciskając stosowny przycisk na klawiaturze lub kontrolerze, a także bez przeszkód opuścić rozgrywkę, gdyż po wybraniu odpowiedniej opcji w menu pauzy postać została przejmowana przez sztuczną inteligencję, a osoba mająca ochotę pograć jeszcze trochę mogła bez przeszkód i uszczerbku na progresie kontynuować przygodę. Najlepszym dowodem sukcesu tego rozwiązania jest fakt, że po dziś dzień jest ono fundamentem każdej produkcji z plastikowymi ludzikami powstałej z rąk brytyjskiego producenta. Pozytywnie ocenionych rozwiązań i mechanik pokroju trybu współpracy było znacznie więcej, ale na nich skupimy się jeszcze w dalszej części materiału. Z perspektywy twórców, najważniejsze było wówczas to, żeby ich dzieło budziło zainteresowanie i zbierało bardzo dobre opinie. Nastroje przed mającą nastąpić w kolejnym roku premierą mogły być naprawdę optymistyczne. I tak oto, dawno, dawno temu, w odległej galaktyce, a konkretnie 29 marca 2005 roku w stacjach dysków amerykańskich posiadaczy komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 2 i Game Boy Advance zagościła pełna wersja LEGO Gwiezdnych Wojen. W kolejnych miesiącach stawała się dostępna na nowych kontynentach i platformach, pierwszych Xboxach, GameCube'ach oraz maszynach z systemem Mac. Data premiery mogła stać się istotną zachętą do zakupu, nawet dla osób początkowo niezainteresowanych. Gra przedstawiała wydarzenia z filmowej trylogii prequeli, Rocznego Widma, Ataku Klonów i Zemsty Sithów. Sęk w tym, że finał historii Anakina Skywalkera miał trafić do kin za niemal 2 miesiące, 19 maja. Oznaczało to, że gracze mogli poznać fabułę filmu znacznie wcześniej, nawet jeśli była ona przedstawiona w spłycony, lekki i humorystyczny sposób. Teraz opowiemy o zawartości głównej, stacjonarnej wersji produktu. Jeśli wiecie, z czym to się je i chcecie pominąć ten segment, przewincie film do momentu widocznego na ekranie. No dobrze, ale co właściwie oferuje 20-letnia już pozycja? LEGO Star Wars The Video Game to platformowa gra akcji, w której wcielamy się w najsłynniejsze postacie z kinowych ekranów i przemierzamy poziomy oparte na fabule drugiej, ale tak jakby pierwszej trylogii Lucasa. Zabawę rozpoczynamy w znanym z Ataku Klonów barze Dextera, pełniącym rolę głównego huba. Na starcie musimy przekroczyć drzwi do pierwszego poziomu opartego na Mrocznym Widmie pod tytułem Negocjacje. Po jego ukończeniu odblokowany zostaje dostęp do etapów z 2 pozostałych części sagi.
Tym samym możemy na przykład rozpocząć od ostatniego epizodu i kierować się do tyłu, ale tylko pod względem kolejności filmów. Same plansze wchodzące w skład każdej z opowieści musimy pokonywać chronologicznie. Wśród wymienionych przez Jonathana Smitha celów przyświecających zespołowi deweloperskiemu było uczynienie tytułu prostym i przystępnym, jednocześnie zachęcającym jego nabywców do odkrywania sekretów. Głównym pomysłem na uczynienie rozgrywki jak najbardziej lekką i dostępną była niemal całkowita eliminacja negatywnych skutków wyzerowania zdrowia postaci. Taka sytuacja oznacza jedynie utratę części zebranych na planszy monet, które przez kilka sekund spoczywają jeszcze na ziemi, dając możliwość ich odzyskania po błyskawicznym odrodzeniu w miejscu swojego rozpadnięcia. W końcu co się rozleci, na powrót złożone być może, a zabawa nigdy nie kończy się definitywnie. Znakomita większość poziomów oferuje platformowy szablon rozgrywki, wzbogacony walką i prostymi zagadkami. Druga kategoria to etapy pozwalające zasiąść za sterami znanych statków kosmicznych i osiągnąć wyznaczony cel, omijając przeszkody i odpierając ataki czających się wokół sił nieprzyjaciela. Na wzór strzelanek na szynach nieustannie przesuwamy się w głąb planszy i strzelamy do wszystkiego wokół. W tym rodzaju rozgrywki wykorzystano system punktów kontrolnych, nieobecny w niemal żadnym poziomie rozgrywanym pieszo. Utrata serduszek zmusza do ponownego rozpoczęcia całej sekcji. Plansze z pojazdami trafiły do pełnej wersji produktu w skromnej liczbie. Nie dość, że wśród wszystkich 17 rozdziałów otrzymaliśmy tylko 2, to jeszcze oba zauważalnie się od siebie różnią. Zapewne to efekt jednego z nielicznych problemów twórców, którzy choć opracowywali bogate szkice pełne intergalaktycznych bitew i pościgów, nie byli w stanie ujarzmić mechanik odpowiedzialnych za sterowanie wehikułami na poziomie spełniającym ich oczekiwania. W związku z powstałymi niejasnościami postanowiono porzucić wielkie plany i ograniczyć obecność interakcji z pojazdami. Dodatkowym odpryskiem jest tu także wyścig w Mos Espa, gdzie prowadzimy małego Anakina po zwycięstwo. Nie ma tu walki, musimy natomiast trzymać tempo i omijać przeszkody w drodze do pierwszej pozycji na mecie. Podczas przygody czekają na nas też ikoniczne starcia z bossami. Każde z nich opiera się na segmentach walki przerywanych zagadkami popychającymi akcję naprzód. Ze schematu mocno wyrywa się finałowy rozdział, czyli bitwa Anakina Skywalkera i Obi-Wana Kenobiego na planecie Mustafar. Zwykle proces wyglądał tak, że jeśli materiał źródłowy nie oferował łatwego wplątania do etapu 2 grywalnych postaci, historia była lekko przebudowywana, by mieścić się w wizji studia, jednocześnie nie zakrzywiając przesadnie domyślnej historii. Tu obrano inną drogę, dając nam kontrolę nad obiema stronami konfliktu, zmuszonymi do współpracy, by przetrwać stopniowo rozpadającą się drogę do miejsca ostatecznej potyczki. Jest to również jedyny poziom rozgrywany na nogach, gdzie zastosowano punkty kontrolne. Na dodatek musimy pokonywać kolejne sekcje przed upływem czasu. Całość uzupełnia zwieńczająca historię walka ucznia z mistrzem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wcielić się w świeżo upieczonego Sifa i zmienić bieg historii. No, aż tak to nie. Jedyną różnicą w przypadku triumfu jako Anakin jest dodany krótki wstęp do stałej scenki przerywnikowej. Przeznaczenia nie da się oszukać. Oszukać możemy za to system. Jeśli ostatni segment jest dla nas zbyt frustrujący, możemy włączyć do akcji drugiego gracza i zwyczajnie dać się rozczłonkować. Tylko uważajcie, żeby nikt nie patrzył. Wspomniałem wcześniej, że autorzy tytułu chcieli uczynić go atrakcyjnym nie tylko pod względem treści obowiązkowych, ale również zawartości dodatkowej. Główną i zarazem jedyną znajdźką są tak zwane mini-zestawy, małe pojemniki z klockami. Odnalezienie wszystkich 10 opakowań ukrytych na planszy skutkuje budową przypisanego doń pojazdu. Ich kolekcję możemy podziwiać w specjalnie do tego przeznaczonej zewnętrznej części baru Dextera. Dodatkowym bonusem jest premia w wysokości 50 000 monet.
To właśnie klockowe monety stanowią walutę niezbędną do zakupu dóbr dostępnych w sklepie. Przy jej pomocy możemy kupić przede wszystkim postacie. Podczas gdy każdy ukończony w trybie fabularnym level oznacza odblokowanie wszystkich bohaterów kontrolowanych przez nas na danym etapie, byty niezależne oraz te nastawione przeciwko nam muszą zostać pozyskane w sklepie. Cena poszczególnych figurek zależy od ich umiejętności i popularności. W końcu nie może być tak, żeby sam Darth Maul kosztował tyle co pospolity droid bojowy, prawda? Nabywanie kolejnych ludzików służy czemuś więcej niż tylko aspektom kolekcjonerskim. Każdy z dostępnych poziomów zawiera sekcje i zagadki niemożliwe do rozwiązania z pomocą zestawu bohaterów dostępnych w trybie fabularnym. Rozwiązaniem jest opcja gry swobodnej, pozwalająca przemierzać ukończone plansze dowolną z odblokowanych figurek, dzięki czemu możemy wykorzystać niedostępne wcześniej moce i specjalności, by wyczyścić mapę. Swoją drogą zadziwia mnie bezużyteczność pojmanej wersji Imperatora Palpatina. Ja rozumiem, że trzeba było udawać bezbronnego staruszka, ale żeby nie potrafić nawet dać komuś w plastikową gębę? Nie przystoi senatowi. Lwia część postaci prezentuje się świetnie. Autorom zależało, aby dusze bohaterów miały w sobie więcej życia niż plastiku, co finalnie objawia się płynnymi ruchami i odejściem od żółtej karnacji. Podobnie rzecz ma się do konstrukcji świata. Obecność klockowych ludzików i obiektów w otoczeniu powstałym na wzór prawdziwości miała jeszcze bardziej ożywić przygodę i wzmocnić wrażenie zabawy, jaką posiadacze klocków znali z analogowej rzeczywistości, mieszając elementy zestawów z wszystkim dookoła. Towarów w grze jest więcej. Osobną kategorię stanowią dodatki. Wśród nich ujrzymy ułatwiacze rozgrywki, takie jak niezniszczalność czy wykrywacz mini zestawów oraz bonusy kosmetyczne pasujące do lekkiej, humorystycznej konwencji. Dobrymi przykładami są maski z wąsami czy efekt zmieniający kolor mieczy świetlnych na fioletowy. Nie znajdziemy tu natomiast żadnych premii do zdobywanych monet. Zarówno postacie, jak i bonusy możemy odblokować także przy pomocy kodów, choć nie do końca. Ciągi liter i cyfr umożliwiają wcześniejszy dostęp do figurek za cenę naszych zaskórniaków. Dodatki odblokowują się natomiast automatycznie. W momencie premiery tajne hasła można było odszukać na łamach poradników, tematycznych magazynów bądź stronach internetowych największych branżowych redakcji. Dziś można je znaleźć w sieci bez większego wysiłku. Kody nie pomogą w przypadku podpowiedzi, które nie wnoszą zbyt wiele do rozgrywki, ale jeśli naszym celem jest skompletowanie wszystkiego i wymaksowanie produktu, musimy wydać fikcyjne pieniądze i na nie. Kasa jest niezbędna również do osiągnięcia statusu prawdziwego Jedi, odblokowywanego po zebraniu określonej, acz nie podanej liczby monet na danym poziomie. Dokonanie tej sztuki na każdej z 17 map pozwala nam zbudować znany z pierwszej sceny Nowej Nadziei statek oraz otwiera drzwi do bonusowego poziomu na kanwie pierwszej części oryginalnej trylogii, gdzie wcielimy się w samego Lorda Vadera. Czyżby jeszcze przed premierą na stole kreślarskim w siedzibie Traveler's Tales wylegiwała się kontynuacja? I to by było na tyle w temacie zawartości pierwszego LEGO Star Wars, tylko że istnieje jeszcze jedna LEGO Star Wars The Video Game, ta na konsolę Game Boy Advance, zbudowana przez amerykańskie Kryptonite Games. Z racji zaszytej w sprzęcie Nintendo mocy i samej jego specyfice mieliśmy do czynienia z całkowicie odmiennym produktem. Zamiast platformówki 3D dostaliśmy dwuwymiarowego izometrycznego akcyjniaka. Ponieważ mowa o urządzeniu przenośnym, nie znajdziemy tutaj słynnego trybu współpracy. Dodatkowo na ekranie występuje wyłącznie jedna grywalna postać w tym samym czasie, nawet w trybie fabularnym. Po zmianie bohatera nasz wybraniec zastępuje aktualnie kierowaną postać, podobnie jak ma to miejsce w grze swobodnej na dużych platformach. Większych i mniejszych zmian jest tu na pęczki, więc jeśli mielibyśmy omówić wszystko, ten już okropnie długi materiał byłby jeszcze bardziej długi. Powiedzmy zatem względnie krótko o teoretycznie najciekawszych różnicach.
Już na starcie w oczy rzuca się brak huba. Wszystkie akcje, takie jak wybór poziomu czy zakupy, wykonujemy z poziomu menu. Plansz jest tu mniej, 14 zamiast 17, w tym tylko 3 powiązane z atakiem klonów. Wszystkie rozdziały różnią się od ich stacjonarnych odpowiedników pod względem struktury, a część z nich przedstawia wydarzenia pominięte w głównej edycji. Również te brutalne, jak powrót Anakina na Tatooine i masakra na Taskenach. Redukcja nastąpiła także w liczebności postaci. Przyczyniła się do tego decyzja o eliminacji dodatkowych wariantów tej samej figurki, pasujących do wydarzeń fabularnych i upływającego czasu. Jakim Obi-Wan był na początku, takim na wieki zostanie, a przynajmniej do końca rozgrywki. Przebudowano system obrażeń, kar i umiejętności. Postacie dysponują większą liczbą serduszek, 7 zamiast 4, a przyjęty cios oznacza odebranie nam jedynie połowy takiego. Dla równowagi utrata wszystkich żyć kosztuje nas więcej. Po całkowitym wyprztykaniu się z symboli naszej egzystencji wznawiamy zabawę od punktu kontrolnego. Pod sercami znalazł się nieznany z innych platform pasek wytrzymałości, który zużywamy wykonując przypisane do każdej figurki ruchy specjalne, również niedostępne w dużej odmianie gry. Na planszach pojawiły się ulepszenia, takie jak odnowienie energii lub zwiększenie zadawanych obrażeń. Spotkamy także dżawów oferujących sprzedaż ciekawych profitów, np. dodatkowych żyć czy wydłużenia paska energii. Mini zestawy zastąpiono planami Gwiazdy Śmierci. Odszukanie wszystkich 5 ukrytych na pojedynczym etapie odkrywa przed nami kod umożliwiający dodanie do naszej kolekcji bonusów i postaci niedostępnych za legowe pieniądze. Jeśli celem misji jest coś więcej niż standardowe znalezienie drogi do kolejnej lokacji, na ekranie widnieje stosowna informacja. Przed zagubieniem chronią nas pojawiające się od czasu do czasu strzałki wskazujące właściwy kierunek. Zupełnie inaczej wygląda także podsumowanie naszych wojaży w etapie. Na ekranie końcowym wyświetlane są dane dotyczące liczby pokonanych przeciwników, zebranych monet czy planów. Każdy z czynników składa się na ocenę naszego podejścia. Trzeba zaznaczyć, że zarówno wyniki, jak i plany Gwiazdy Śmierci nie wliczają się do licznika procentowego, a wszystkie kody działają również przed ich ujawnieniem, tak więc wystarczy poznać tajne szyfry w inny sposób, by z miejsca uzyskać dostęp do zastrzeżonego nimi kontentu. Znacznie spadła wartość monet, dosłownie i w przenośni. Wartość uległa deflacji potężnej niczym sam Ewan McGregor i tak na przykład srebrne krążki warte są zaledwie pojedynczą jednostkę zamiast 10, a niebieskie 5 zamiast 1000. Kasa służy nam jedynie do wykupienia bohaterów niedostępnych do pozyskania w wyniku operowania kodami, czyli praktycznie wszystkich, bowiem system odblokowywania ludzików, którymi gramy, tutaj nie istnieje, oraz zaopatrzenia się w korzyści oferowane przez wspomnianych już dżawów. Przerobiono także przerywniki. Zamiast dobrze znanych filmików mamy tu mieszankę pokazu slajdów i scenek na silniku gry wzbogaconych emotikonami sugerującymi emocje i reakcje postaci. Istotnych zmian doczekała się także struktura trybów rozgrywki. Tryb fabularny w obrębie jednego filmu musimy za każdym razem kończyć chronologicznie, czyli jeśli przeszliśmy cały epizod, nie możemy z marszu odpalić poziomu 3, gdyż najpierw musimy pobić poprzednie plansze. Kiedy już to zrobimy, ale w międzyczasie poczujemy smaka na ponowne podejście do etapu 2, będziemy musieli wziąć się za 3 i iść dalej, aż zrobimy kółeczko. Idea godna samego Jar Jara. Gra swobodna również nie jest już tak swobodna. Przed rozpoczęciem misji wybieramy jedną z puli postaci dostępnych do zakupu za walutę. Nie dostajemy tu losowo wybranej puli figurek, między którymi możemy się przełączać. Dysponujemy tylko naszym wybrańcem i protagonistami z trybu fabularnego. Jest tu jednak miejsce na poszerzenie naszej drużyny poprzez dodanie bohatera możliwego do pozyskania po podaniu kodu. Na tego rodzaju pomoc mamy jedno miejsce, dlatego jeśli chcemy zmienić nasz wybór, musimy wprowadzić kolejny kod, dezaktywując tym samym poprzedniego ludzika.
Można wymieniać jeszcze długo. Paski zdrowia u niektórych wrogów, segmenty walki na miecze świetlne oparte na szybkim wciskaniu przycisku, brak możliwości powrotu do wcześniejszych sekcji etapu i tak dalej. Wspomnę tylko, że tym razem wszystkie figurki są zdolne do ataku. Senat uratowany. Mam nadzieję, że wciąż tu jesteście, bowiem przechodzimy do gwoździa programu. Chyba nie było takiej sytuacji w branży, kiedy w czasie procesu twórczego kształt jakiejś gry nie uległ choćby minimalnym zmianom, również na zaawansowanym etapie produkcji. Nie inaczej działo się w biurach brytyjskiego studia, a relikty tych porzuconych wizji pokażemy wam właśnie teraz. Już na materiałach promocyjnych oraz zrzutach ekranu z wczesnej fazy kreacji możemy zobaczyć podstawowe różnice wizualno-estetyczne. Dobrze znane okrągłe ikony postaci miały być pierwotnie kwadratowe. Wszystko wskazuje również na to, że początkowo figurki miały jednak pozostać żółte, jak to miało miejsce w poprzednich legowych tytułach. W tym przypadku zdjęciom i nagraniom wtórują pliki gry, wśród których odnaleziono niedokończone modele postaci pokryte klasyczną barwą. Może to detal, ale dziś dziwnie patrzy się na bohaterów w takim wydaniu i sądzę, że decyzja o przejściu na bardziej ludzki design była dla produkcji bardzo korzystna. Pierwotne treści sugerują także rozważania na temat pasków zdrowia, zastąpionych na koniec serduszkami, a także gadających postaci? Prawdopodobnie był to jedynie zabieg na potrzeby nigdy nie udostępnionego zwiastuna. Niemniej trudno sobie wyobrazić początki brytyjskiej klockowej ekspansji bez kultowego mamrotania. Wiedza o znakomitej większości nieużytków stała się dostępna dzięki wiernej społeczności fanów. Jedną z osób dogłębnie analizujących tę pozycję jest hiszpański modder pasjonat Linterni Gamer, któremu serdecznie dziękuję za pomoc w skompletowaniu informacji o niewykorzystanych ideach. Muchas gracias! Oczywiście opowiadanie o wszystkich pojedynczych różnicach zajęłoby lata świetlne i jest zwyczajnie bez sensu w tego typu filmie. Dlatego od razu zacznijmy od huba, którym wcale nie musiał być bar Dextera. Wiemy o tym dzięki grze Opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa, ukończonej przez Traveler's Tales w tym samym roku. Między jej plikami uchował się prototyp kantyny z Mos Espa, prototyp, który po połączeniu z wersjami LEGO Star Wars na GameCube i PlayStation 2 działa i spełnia wszystkie swoje role. Jedynym brakiem są tu niekompletne tekstury, aczkolwiek przebitki z wersji beta sugerują, że i pod tym względem lokacja była ukończona. Niestety, przynajmniej w momencie pisania tych słów nie da się posmakować jej pełnego piękna. Sama decyzja o postawieniu na bar Dextera spowodowana była z kolei nieobecnością miejsca w trylogii prequeli. Prawdziwą skarbnicę ciekawostek stanowi udostępniony w sieci prototyp LEGO Star Wars The Video Game na drugiego playaka, datowany na 10 stycznia 2005 roku. Z jego pomocą możemy m.in. zapoznać się z wczesną wersją oficjalnej bazy wypadowej. Oprócz różnic kosmetycznych, na terenie lokacji przygrywa inny utwór, a kamera pada pod odmiennym kątem, dostajemy tu także wgląd do ówczesnego sklepu. Wśród towarów znajdują się niedostępne w pełniaku rzeczy, których obecność nie miałaby większego sensu przy ostatecznym kształcie produkcji. Mowa tu chociażby o sercach czy blasterach. Placeholder czy kolejny przekreślony szkic. Zmian nie uniknęła warstwa dźwiękowa. Przekształceń doczekały się praktycznie wszystkie kategorie audio. Cięcia dotknęły także figurek i to na wielu płaszczyznach. W plikach przetrwało kilku niewykorzystanych osobników na różnym etapie dopracowania. Gilotyna padła na głowy m.in. Zam Wessel, Javy czy samego Dextera. Nie brakuje także starszych modeli istniejących figurek wraz z niedoszlifowanymi lub zupełnie różnymi od ostatecznych animacjami, chociażby bardzo wczesnego żółtego wariantu Obi-Wana Kenobiego. Ponadto okazuje się, że początkowo postacie miały być predestynowane do ataku na boki podczas biegu, a nawet pływania. Dla fana świadomość tylu porzuconych atrakcji może być ekscytująca i przygnębiająca zarazem. A te emocje cały czas rosną, bowiem przechodzimy do rdzenia całej zabawy, poziomów. W
czasie prac nad pozycją koncepcje dotyczące liczebności i zawartości plansz zmieniały się wielokrotnie. Dobrze znane mapy i oferowane przez nie wyzwania miały wiele szkicowanych, a nawet już złożonych twarzy. Księga różnic zaczyna się od drobnostek, jak liczba monet potrzebnych do uzyskania statusu prawdziwego Jedi, po przebudowane sekcje, a nawet całe układy plansz. Dotyczy to chociażby końcowych rozdziałów pierwszego filmu, gdzie hangar i walka z Darthem Maulem oferowały nieco inny design i założenia dotyczące samej rozgrywki. Porzucono lub zmodyfikowano również pewne przerywniki filmowe. Kilka plansz zostało pozbawionych miejsca w grze, ale dało się poznać w innych okolicznościach, choć w nowocześniejszych ciuchach. Mowa o 2 levelach. Anakin's Flight, czyli cudowny lot młodego Anakina Skywalkera niszczącego bazę dowodzenia wrogich droidów, oraz Bounty Hunter Pursuit, gdzie Anakin i Obi-Wan ścigają Zam Wesell pośród neonów Coruscant. Jak możecie się domyślić, oba etapy skupiają się na sterowaniu pojazdami i miały być autoscrollerami zdominowanymi przez strzelanie. Możliwość ogrania wymienionych otrzymaliśmy ponad 2 lata później w wydanej w listopadzie 2007 roku ulepszonej, samodzielnej kompilacji o nazwie LEGO Star Wars The Complete Saga, gdzie 2 pierwsze odsłony klockowej przygody zostały przebudowane i umieszczone w jednej wielkiej produkcji. Zaginiony duet różnił się od swoich pierwotnych założeń, będąc dostosowanym do nowych możliwości studia. Pościg za zamachowczynią na Padmę został nawet uczyniony regularnym poziomem, dzięki czemu w każdym epizodzie mieliśmy ich równą liczbę. Lot Anakina dodano jako etap bonusowy. O ile rozdział na Coruscant w swojej oryginalnej formie został jedynie zaprezentowany na kanale Johna Bartona, będącego w posiadaniu wersji z końcówki 2004 roku, o tyle prototyp kosmicznej akcji młodego pilota jest dostępny w mocno zaawansowanym stadium rozwoju, m.in. we wspomnianym porcie z PlayStation 2, otwierającym wrota do deweloperskiego menu. Dzięki temu możemy porównać obie konstrukcje i poznać intrygujące rozwiązania z pierwotnego buildu. Na przykład stacjonarny segment z ostrzeliwaniem rdzenia. Naprawdę pomysłowe remedium na problem z niedostatecznie dobrą mechaniką lotu. Powody rezygnacji z omawianych plansz były różne. Epizod pierwszy był już aż nadto bogaty w zawartość, tak więc rozciąganie go o kolejny level nie miałoby sensu. Z racji konieczności przystosowania przygód do współgrania z trybem kooperacji, niezbędnym posunięciem było wprowadzenie dodatkowego wehikułu do sceny, w której oryginalnie mieliśmy tylko jeden pojazd. Taka wizja miała być dla George'a Lucasa nie do przyjęcia, dlatego deweloperzy finalnie zdecydowali się porzucić projekt. Debiuty zawsze są trudne. Na gorzki deser zostało nam to, co może zaboleć najbardziej – idee permanentnie złożone w grobowcu zapomnienia. I właśnie przed owym wymazaniem z kart historii postaramy się je uchronić. Zapewne zdołaliście już zauważyć zasadę brzmiącą: jeśli coś wyciętym było, to latania dotyczyło. Ten zbędny rym ponownie celnie oddaje rzeczywistość. Praktycznie wszystkie usunięte rozdziały to pseudostrzelanki na szynach, włącznie z owianym legendą Boga Chase, w którym Obi-Wan Kenobi ściga generała Grievousa na grzbiecie Varak-Tyli. Wczesny kształt poziomu można podziwiać na kanale Johna Bartona. Sam twórca wspominał także o anulowanej sekwencji pościgowej za Jango Fettem z epizodu drugiego. W obu przypadkach istotnym problemem była implementacja trybu kooperacji. W końcu mieliśmy tu wyłącznie postać mistrza Jedi, a duplikowanie postaci nie było dobrym rozwiązaniem. Ostatecznie, jak wiemy, etapy zostały pogrzebane. W plikach gry znajdziemy także wzmianki o nieużytkach takich jak walka z potworami na geonozjańskiej arenie, odbywająca się wyjątkowo na nogach. Kto wie, co jeszcze w głowach mieli twórcy. W obliczu tylu znakomitych koncepcji nie dziwi ciekawość, jakby to wszystko wyglądało. Niemniej trzeba przyznać jedno, to znana nam wszystkim produkcja osiągnęła sukces i do dziś wywołuje radość fanów. To jest po prostu fantastyczna gra.
LEGO Star Wars The Video Game w swojej ostatecznej wersji nie tylko osiągnęło sukces, sprzedając się w liczbie około 7 milionów, stało się też bazą do tworzenia kolejnych, większych i bogatszych przygód, z których kolejna miała nadejść już niebawem. Ale to temat na inną opowieść. Dajcie znać, czy graliście w oryginalne klockowe Gwiezdne Wojny, jaki jest wasz stosunek do całej serii i czy w przyszłości chcielibyście zobaczyć podobny, może nieco skromniejszy materiał o kontynuacji lub innej pozycji z klockowego uniwersum. Dziękuję za waszą obecność, niech moc wyobraźni i radości zawsze będzie z wami.